a pani nie była kobietą. To znaczy, gdybym ja umiał bez obłąkania i szału tań składać pięknemu ciału, i tak bym się wyżył, wyszumiał. Gdybym mógł kochać bez mitu, bez natchnionego zachwytu, bez legendarnych przydatków, bez wahań, wzlotów, upadków, bez mistycznego pomostu, który prowadzi po prostu. Gdybym opuścić mógł stonu i nie zaznając katuszy, dupie nie wmawiałbym duszy, nie zaznając katuszy, nie zaznając katuszy. Gdybym z czułego szaleńca stał się buchajem bez ducha, miał znacznie mniej z oblubieńca, a znacznie więcej z świntucha. Pani zasiach, gdyby pani, zostając przy swoich cudach, mówię o biodrach, o udach, piersiach i erotomanii, o pani wprawie miłosnej, o pani chuci radosnej, o oczach, błękitnych kwiatkach, o ustach, świeżych czereśniach, o włosach, złocistych pieśniach i wzmiankowanych pośladkach. Zanurzmy się w tym razem, zanurzmy się w tym razem, niech nas opłynie, niech nas opłynie. Gdyby się pani zdobyła na jeszcze jedną zaletę, gdyby tak pani zabiła przewrotną w sobie kobietę, tę niebezpieczną panterkę, tę chytrą, wieczną heterkę, to głupie, fałszywe zwierzę, co z każdym będzie się tarzać, rozkładać, tulić, obnażać, zawierszczy pustą zabawę, za parę pończoch czy sławę, nawet z miłości powiedzmy, lecz w jakiś sposób bezecny, bo obliczony bezwiednie w tak zwanej podświadomości na efekt cudzej zazdrości oraz korzyści powszednie. Gdyby pani umiała, kochając najidealniej, nie sądzić, że bez jej ciała i ekskluzywnej sypialni byłbym stracony, zgubiony, chodziłbym błędny, strapiony, i że prócz pani na świecie, na żadnej innej kobiecie nie znalazłbym tyle szczęścia i takiej pełni poszczęścia i takiej upojnie skwarnej rozkoszy dość popularnej, i że bez pani spojrzenia nie ma już dla mnie natchnienia, i że bez pani rozkraczeń w szał wpadnę chorych majaczeń. Niech nas ogarnie, że bez przychylnych jej gestów zapadnę w nicość i próżnię, i odtąd już nie odróżnię chorejów od anapestów. Gdyby się pani, powtarzam, zmieniła nieco w tym względzie, a ja bym się nie rozmarzał przy seksualnym popędzie, to stałaby się z nas para. Ach, najszczęśliwsza w Warszawie, może się pani postara, ja także trochę się wprawię, lecz list się dłuży, a przeto kończę, nadziei mam mało, bo cóż by z nas pozostało, gdybym ja nie był poetą, nie dążył ku ideałom, a pani nie była kobietą tak jednolitą i całą. A zresztą małoż to bywa,
Na świecie różnych wypadków może się jednak zmienimy. Adieu, madame, bądź szczęśliwa, kiedy się znów zobaczymy. Postscriptum. Ukłony dla pięknych pośladków.